No dzień dobry, witam Was. No już dosyć późno, bo dopiero o 10 wygramoliłem się z apartamentu. No musiałem w końcu odpocząć, trochę zregenerować. Tutaj jestem pod tym wymalowanym hotelem. Akurat tutaj gdzieś od szczytu. Możecie zobaczyć w ciągu dnia, jak to wygląda. A teraz idziemy tutaj do muzeum archeologiczne. Tak jak mówiłem, muzeum darmowe. Jest chwila po 10. Znowu tutaj widzę, nikogo nie ma, turystów brak. Także sobie pochodzę sam. Kilka szybkich ujęć. Parę zdjęć. I idziemy dalej. To, co tu mi się podoba na tym Cyprze, to właśnie to, że często te różnego rodzaju muzea są darmowe. No, ale to chyba te państwowe. No, jak coś jest w rękach prywatnych, no to wtedy trzeba płacić. A tutaj za darmochę można pooglądać, także super. O, tutaj jakaś taka ciekawsza część. Większe rzeźby, popiersia, same głowy. Sarkofagi. W środku budynku tam za wiele nie ma, no ale jest jeszcze taka ekspozycja na zewnątrz, na podwórku. Można trochę tutaj tych posągów, kamieni pooglądać. Także te muzeum, no to takie tam. Nic ciekawego, nic specjalnego. No ale jak za darmo będziecie mieli gdzieś tutaj po drodze, można zajrzeć, nie? Nic to nie kosztuje. Także zawsze coś, nie? Gdzieś tam jest mój kolejny hostel, do którego będę musiał się jutro przenieść. Wyniosę się ze swojego apartamentu. Apartament miałem na 6 nocy. Dzisiaj będzie ta 6. A na ostatnią noc, na 7, przeniosę się gdzieś tam. Potem tam podejdę do pokoju wieloosobowego. Cena noclegu 51 zł. Także może być fajnie, przynajmniej może spotkam, poznam jakichś ludzi, będzie do kogo gębę odezwać. Taki dzisiaj lelawy dzień. Tempo było zawrotne przez tych parę dni od niedzieli. Zjechałem całą wyspę od wschodu do zachodu. Południową część, wiadomo. Odbiłem tu od morza w głąb lądu. No i wydaje mi się, że to chyba to jest ta dzielnica Skala, tak zwana, czyli turecka dzielnica z takimi klimatycznymi, co niektórymi uliczkami. Myślę, że to jest to właśnie. Także pobłądzę trochę, tu pokrążę, porobię jakieś fotki. No ta dzielnica ma jakiś tam swój klimat, swój urok. Obskrobane. Co drugi budynek wygląda mi tak naprawdę na opuszczony. Takie slumsowo trochę. No ale ma to też swój urok.
Nie no, spoko, mi się tu podoba. Dużo bardziej wolę chodzić po takim trochę slumsowie klimatycznym niż tam po tych naprawdę nowych dzielnicach wśród tych tam biurowców, apartamentowców, hoteli. Tutaj można fajne zrobić ujęcia klimatyczne, fajne zdjęcia wyjdą. O, tam kolejna fajna uliczka. No podoba mi się, także cieszę się, że mi się to udało trafić. Dzielnica turecka Skala. Jeden, dwa, tam 3, 4, 5, 6, 7 kotów, proszę tu. W jednym miejscu. O, nawet karmę mają tu wysypaną i sobie jedzą. I normalnie w centrum takiego jakiegoś tutaj blokowiska, osiedla. Koty. Na niebie jakaś taka trochę ciemniejsza chmurka. Słoneczko się schowało i delikatnie kropi. A ja akurat dzisiaj nie zabrałem swojej kurtki przeciwdeszczowej. Tak codziennie nosiłem. Stwierdziłem, że mi się nie przydawała, że szkoda dźwigać i zostawiłem w pokoju. A teraz proszę bardzo. Kropi. Nie mam kurtki, ale mam taką folię, taki pseudo płaszczyk przeciwdeszczowy. No to przeżyjemy. Akurat jak idę na to jezioro, na takie zadupie, to musiało się rozpadać i nie wiem, czy słyszycie, ale grzmi. Jestem nad jeziorem, pada deszcz, mrzaweczka i tu za wiele nie zobaczycie, bo za daleko są, ale ja widzę tamte białe punkciki, to są wszystko flamingi. Jest ich tutaj dzisiaj naprawdę bardzo, bardzo dużo. Idę tutaj wzdłuż tej wody. Spróbuję dojść do tego meczetu. Wszędzie flamingi, tam też. Kurde. Ale ich dzisiaj dużo. I nawet słychać, jakie odgłosy wydają. Leci sobie. Pięknie. O, w miarę blisko. Nie no, jest ich tutaj po prostu dziesiątki, jak nie setki. Chciałbym, żeby ten flaming podszedł gdzieś tutaj bliżej do brzegu. Chciałbym go z bliska sfilmować, nakręcić albo zdjęcie zrobić, ale to chyba nierealne. To są raczej takie ptaki dosyć płochliwe. Burza idzie, a ja nie mam się nawet gdzie tu skryć. No lipa straszna. Obiektyw mi znowu moknie. Kurwa. Ale grzmi. A ja potrzebuję się dostać tam do meczetu, a to jest tam po drugiej stronie, jeszcze kawał drogi. I tu właśnie wyczaiłem, że ten meczet jest obok lotniska. Tam jest lotnisko, widać taką tą wieżę lotniczą, obserwacyjną, a tam jest gdzieś ten meczet. Wychodzę chyba do głównej ulicy. O, tam widać samolot właśnie startuje. Tam jest lotnisko. Słyszycie, jak grzmi? No szkoda, że nie mam lornetki. Albo nie mogę zrobić jakiegoś konkretnego zbliżenia, bo byście zobaczyli te flamingi tam. Nie no, jak pech, jak to pech, no. Taką mam porządną kurtkę przeciwdeszczówkę, to zostawiłem w pokoju. No ale dobrze, że chociaż folię znalazłem, ale folia słabo mnie chroni, bo jest bez rękawów. No kurde, deszcz napiżdża, a zupełnie tutaj na tym odludziu, na tym jeziorem nie ma się gdzie schronić. Obiektyw moknie, także też tu gówno widać.
No ale co, trzeba do sprawy podejść z humorem. Przemoknę do suchej nitki. Mam nadzieję, że jakieś słońce potem wyjdzie i trochę mnie to wysuszy. A ja cisnę i idę tam do tego całego do tego meczetu. No ale jeszcze mam kawał drogi i nie wiem co robić. No i cóż wam mogę powiedzieć. Szedłem wzdłuż ulicy, ale żadnej wiaty nie znalazłem. Za to wypatrzyłem tutaj przy jeziorze znowu jakieś zadaszenie takie nieduże i taki punkt widokowy tutaj fajny na jezioro i na te flamingi. Tam ich widać po prostu dziesiątki, jak nie setki. No ale na filmie to będą tylko punkciki takie pewnie niewyraźne. Tak to wygląda. Salt Lake, słone jezioro. Nie próbowałem, no ale pewnie słone jak to jezioro. A tam widać minaret meczetu, do którego zmierzam. A tak wyglądam. Idę dalej, ale tych flemingów tutaj jest po prostu masa. No liczę na to, że któryś naprawdę podejdzie pod sam brzeg i uda mi się z jakiejś bliskiej odległości wam je pokazać, zrobić jakieś zdjęcia. Flamingi, wszędzie flamingi, flamingi. No ale na filmie to słabo to będzie widać pewnie. Za daleko są. Tutaj są najbliżej brzegu, podszedłem. Tu jest jakiś drut kolczasty, tam nie można wchodzić. Ale zobaczcie jak tutaj są blisko. A ja coraz bliżej meczetu. Nie spieszy mi się, bo meczet, godziny otwarcia meczetu mają tam po prostu teraz przerwę od 13 do 15. Kurde, zobaczcie. Nieżywy biedak leży, zobaczcie tam. Kurde, martwy ptok. Nie fajnie. Biedaczek, widać, że tu długo nie leży, bo jeszcze świeżutki. Nie wiadomo co mu się stało. Ale to ma cieniutkie po prostu nóżki. No nie żyje, bo ten szyję ma, widzę tutaj złamaną, pękniętą. No nie fajny widok. Może nie powinienem tego tu kręcić, filmować, ale jest jak jest. Meczet. Już bliziutko. Znowu kotek nad jeziorkiem. A tu meczet, do którego za parę minut spróbuję wejść. Widzę, że on odgrodzony normalnie wysokim płotem, drutem kolczastym. Kamery, monitoring. Normalnie jakby tam jakieś skarby trzymali. No on jest w takim trochę odludnym miejscu. Wkoło nie ma żadnych zabudowań. Tutaj nad brzegiem tego jeziora. Może dlatego ze względu bezpieczeństwa. W okolicach tego meczetu jest bardzo dużo kotów. Jeszcze jest przed 15. Nie wiem, czy będę mógł wejść. Zamknięte od 13 do 15. Ludzie wychodzą. Nie wiem, zobacz. No muszę jeszcze przeczekać jakieś 20 minut, bo pan mnie tutaj na wejściu zawrócił. Powiedział, że jest jeszcze zamknięte. Meczet ten jest uznawany za jedno z miejsc świętych islamu, bo pochowana jest tutaj jakaś tam ciotka Mohameda. No przepraszam, że tak się trochę
śmieje pod nosem, ale ciotka Mohameda już miejsce święte. Wydaje mi się, że chodzi o to, bo tutaj pod tym meczetem stoi sporo aut, sporo tych Arabów i oni po prostu teraz tam się modlą, skończą te swoje modły, chociaż nie słychać tam żadnych śpiewów, ale jak po prostu wszyscy odjadą, dopiero obieg będzie udostępniony dla zwykłych turystów, nie muzułmanów, takich jak ja. Tych kotów tutaj w okolicach tego meczetu po prostu jest kilkanaście. Tam mają swoje domki. Proszę. O, tu sobie siedzi na masce auta. Zobaczcie, ile ich jest. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Esselatu vesselamu aleyk. Aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyk. Aleyke ya Enbiyallah. No i znowu zaczyna kurczę deszcz padać. Znowu się ciemno zrobiło. Tyle już tu z tego meczetu. Wystarczy. Trochę pada deszczyk znowu. Idziemy dalej. A ja idę. No co mam zrobić? Tam pod meczetem stało parę aut, ale na razie nikt nie wraca. Mam nadzieję, że ktoś tu będzie może jechał zaraz, żeby mnie chociaż podrzucili kawałek, no, w stronę miasta, tam do głównej drogi. Tam widziałem, są jakieś przystanki, chyba autobusy jeżdżą, to tam potem może sobie podjadę, ale na razie muszę dojść. So here? Yes. Okay, We have to go that need to way. leave. Okay. Thank you, very kind. You're welcome. Good luck. Good luck. Thank you. Thank you very much. Bye. No i takim oto cudem pan jakiś tam Turek czy tam Cypryjczyk podwiózł mnie kawałeczek, nieduży, bo akurat no niestety jechał w przeciwnym kierunku, no ale podwiózł mnie tu do głównej drogi, dobre i to. Wracam na razie tą samą drogą, którą przyszedłem, tam po prawej lotnisko. Idę. Doszedłem do zatoczki autobusowej, tutaj sporo ludzi czeka i chyba właśnie autobus jedzie.
Także zwijam się na 2 autobusy, zwijam się do centrum. Autobusem nie jechałem długo. Bilet 2,40. Nie wiem, o co mówię. Nie rozkminiłem do końca, o co chodzi z tymi autobusami. Raz się płaci 4, raz się płaci 2,40, raz zapłaciłem euro 50. No i wysiadłem tutaj chyba, nie wiem, może już nawet szedłem tą uliczką tutaj znowu w tej starej dzielnicy, w tej tak zwanej skali. Tak mi się wydaje. O, tutaj fajne takie budyneczki. I na dzisiaj kończę nagrywanie, nie ma sensu. Nie chce mi się. Znowu te same miejsca.